Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz, jestem żeglarzem, olimpijczykiem, a dzisiaj poprowadzę Longevity Walk z gościem, doktorem Dariuszem Sołdackim. Witam serdecznie. Cześć Darku, jak się masz? Dobrze. Jesteś gotowy na nasz Longevity Walk? Zobaczymy, jak będziemy szybko szli. Ja widzę, że jesteś w dobrej formie, więc myślę, że tutaj Tobie wszystko co trudno dobre przed nami. dorównać, legendarna wydolność, więc będziemy próbować. Wyszło ostatnio z tych badań, które tutaj u Was w Longevity Center przeszedłem, że naprawdę nie jest tak źle. Ja się bałem, że mam bardzo zużyty przez sport wyczynowy swój organizm, ale wyniki pokazały, że nie jest tak. Zapytałem dlaczego i wiesz co się dowiedziałem? Bo dbam o siebie. To jest najważniejsze. To jest takie proste. Ale też twój sport akurat wymagał bardzo dużego skupienia i tutaj to też wiemy z Longevity, że głowa jest bardzo ważna i przekłada się na cały organizm, więc jeżeli musiałeś się skupić, a nie tylko taki wyczynowy, jak boks na przykład, tego typu wyczynowy, to na pewno Ci służy. Bardzo służy. I tu polecam wszystkich. Zresztą dużo osób z nami chodzi i dzisiaj oczywiście porozmawiamy o immunologii, o odporności naszego organizmu, bo w tym jesteś specjalistą, prawda? Tak, jesteś także doktorem naukowym w Longevity Center? Tak, dyrektorem naukowym w Longevity Center. Moje doświadczenie to są choroby wewnętrzne, immunologia kliniczna i przeszczepy narządowe. Ważne tematy, ale jestem bardzo ciekaw dzisiaj, czego się dowiemy z tego, co powiesz, bo mnie w ogóle bardzo interesuje nasz układ odpornościowy. Ja zauważyłem, że dostaję super mocy wtedy, kiedy, szczególnie jak wiesz, gdzieś się zmęczę dosyć mocno, albo zaczyna się sezon jesienno-zimowy i lata tych mnóstwo świństw dookoła. Mam na myśli bakterii, wirusów. To kurde, wszyscy padają jak kaczki. Teraz latają pyłki. Też zawsze coś lata. Jak nie wirusy, to pyłki. A można dać sobie z tym radę, co nie? Można. To wszystko jest układ immunologiczny. Alergie, infekcje, to wszystko układ immunologiczny. Jak działa nasz układ immunologiczny? Jaką ma rolę w naszym organizmie? Powiedz proszę. Stabilny układ immunologiczny powinien nas właśnie chronić przed infekcjami. Powinien rozpoznawać patogeny jak wirusy, bakterie, grzyby i nas bronić. Natomiast nie powinien długo przetrzymywać stanu zapalnego, takiego, który ma służyć obronie naszego organizmu, żeby znowu nie uszkadzać nas. Czyli to jest takie działanie pośrodku, ani nie za słaby, ani nie za mocny. Chcemy, żeby on był w złotym środku, jak wszystko. A ciekawe, bo mi się wydawało, że czym mocniejszy, tym lepszy. No właśnie nie. I często popełniamy ten błąd, że nadmiernie go stymulujemy wszystkimi takimi stymulantami. Usprawniaczami. Tak, usprawniaczami chemicznymi. Oczywiście czasami musimy podbić ten układ immunologiczny, jego funkcję, ale najpierw powinniśmy, jak z wszystkim, wrócić do złotego środka. Okej, czyli ta równowaga jest ważna. Dokładnie. To jest ciekawa na samym wstępie informacja, bo mi się wydawało, że ja chcę cały czas mieć jak najwyżej. A tutaj się na chwilę zatrzymam, znaczy nie, że podczas naszego spaceru, ale w temacie i zapytam Was, każdego z Was tak naprawdę, powerwalkerzy i powerwalkerki, jak byście ocenili w skali od 1 do 10 poziom Waszej odporności Waszego organizmu? Chwila ciszy. Okej. Już? To ja powiem, jak ja uważam. Ja mam gdzieś tak 7-8, tak uważam. A Ty, Darku? Ja generalnie zawsze obserwowałem, zresztą tak rodzinnie, jak ocenialiśmy, to nikt z nas nie chorował. Nie mieliśmy infekcji i po tym, czy chorujemy, czy nie chorujemy i czy mamy jakieś inne stany zapalne, możemy ocenić, czy mamy dobry układ odpornościowy. Też bym ocenił na jakieś 7-8, tak jak Okej. No i co, nie powinniśmy tam zawsze wędrować w stronę 9-10? Jeżeli nie mamy ryzyka autoimmunizacji w rodzinie, na przykład że nikt nie ma zapalenia stawów, jakichś innych chorób autoimmunizacyjnych, moglibyśmy się zbliżać, ale do tej 10 moglibyśmy dotrzeć nie stymulując się, a raczej regenerując lepiej. A, w ten sposób. No tak, to ma sens. Ja też uważam, że w naszym stylu życia regeneracja ma niesamowite znaczenie i wtedy, kiedy jestem zregenerowany, mam dobry sen, zregenerowałem się po wysiłku, czy to na saunie, czy w wirówce. Oczywiście regeneracja to także dieta. To od razu ta moja skala, wiecie, gdzie powiedziałem 7-8, od razu tam z 5 idzie w górę. Dokładnie, ale to co wspomniałeś o saunie. Sauna, czy jakiś taki aerobowy wysiłek fizyczny, to jest wyrzucenie Twoich komórek odpornościowych ze szpiku. To jest uruchomienie około 20% więcej komórek odpornościowych do krążenia, które są takimi marginalnymi i czekają na gotowość. Każde jedzenie, każdy posiłek, czy właśnie każdy drobny wysiłek już nam stymuluje odporność chwilowo.
A, w ten sposób. Ciekawe, co powiedziałeś, że szpik kostny, Mhm. tak? Bo to on, pamiętam, był taki serial, Było sobie życie. Świetny zresztą. Wychowaliśmy się na tym, To co? świetny konsultant medyczny tam był, to naprawdę można się z tego uczyć nadal. I dobra była tam wiedza, Bardzo prawda? dobre, bardzo Świetnie sprawdzone. podana i jeszcze sprawdzona. I właśnie tam szpik kostny, pamiętam, zawsze wydawało mi się, kości przecież one są zamknięte, twarde i tak dalej. Nic już nam, oprócz tego, że trzymają naszą budowę ciała, nie pomogą. A tu okazuje się, że one odgrywają dużą rolę i to właśnie w układzie immunologicznym. Tak, tam powstaje cały układ immunologiczny. On się później szkoli już na zewnątrz, w węzłach chłonnych i w obwodowych narządach limfatycznych, natomiast powstaje w szpiku. Tam też powstają komórki macierzyste, które nam odbudowują wszystkie tkanki, więc tak naprawdę te wyrzuty komórek macierzystych i immunologicznych na obwód nas regeneruje całością. Super, dobra, po takim fajnym wstępie, bo potraktujmy to jako rozgrzewkę, mam teraz pytanie zasadnicze. Punkt wyjścia do wzmocnienia układu immunologicznego. Daj nam proszę wskazówki i poprowadź, jakbyś dał nam kompas. Na co zwrócić uwagę? Mówię o nas, po prostu tutaj osobach, które powiedzmy są zdrowe, ale chciałyby jednak zwrócić uwagę na ten ważny aspekt naszego życia. Na pewno musimy się przebadać. Na pewno zespoły medyczne najpierw zbiorą wywiad, pytają nas o te infekcje, czy też jakieś objawy kliniczne. Jeżeli nic nie mamy, jesteśmy uznawani za zdrowych, to pogłębiamy diagnostykę, robimy badania. Jesteśmy w stanie ocenić badaniami z krwi takie podstawowe rzeczy jak morfologia, proteinogram, główne klasy immunoglobulin. Proteinogram? To jest rozkład białek w naszej krwi. Od protein. Wtedy wiemy, że na przykład mamy te gamma-globuliny, które są immunoglobulinami, czy też przeciwciałami odpornościowymi, te takie fruwające białe stworzonka w Było sobie życie. Pamiętam. Dokładnie, to jest to. I to jest najczęstszy niedobór odporności. Aż 75% niedoborów odporności to jest zaburzenia w przeciwciałach. Natomiast z tych takich rzadkich chorób, jakimi są niedobory odporności. Natomiast to, co nas może dotykać, to jest właśnie to, że jesteśmy niewyspani, niezregenerowani, zaburzenia depresyjno-lękowe, deprywacja snu albo przetrenowanie powoduje albo nadmierny stan zapalny, albo właśnie niewystarczającą stymulację układu immunologicznego i musimy to zbalansować. Tak. Czyli wracając do pytania, co zrobić, żeby wzmocnić nasz układ odpornościowy? Powiedziałeś o badaniach, czyli zwrócenie uwagi, gdzie jesteśmy. Dokładnie. A takie najprostsze, sprawdzone metody, chyba możemy tam jeszcze prosto pójść, a później sobie, a nawet dookoła tego jeziorka tutaj pójść. Czy to jest Morskie Oko? Tak, chyba tak. No właśnie. Ja jako żeglarz powinienem wiedzieć. No dobrze. O co pytałem? Właśnie, czyli jak wzmocnić tę odporność. Jakie takie najprostsze, dostępne dla każdego może są sposoby, żeby ten poziom odporności powędrował trochę wyżej? Jeżeli już monitorujemy sobie sen, regenerację jakimś wearables noszonym, czy to zegarek, czy jakiś pierścień monitorujący, wiemy, jak wygląda proporcja naszego wysiłku do snu i regeneracji w ciągu dnia, jaki jest poziom stresu na podstawie parametru HRV, który można w różny sposób monitorować, czy z klatki, czy z innych. Uśmiechasz się, bo mogę pokazać? Słuchajcie, oprócz tego, że mamy Oura Ringa, zresztą ty chyba też, tak? Tak. Właśnie, gdzie możemy sobie sprawdzić HRV. HRV to jest Heart Rate Variability, czyli zmienność ten. Dokładnie. To jestem także podłączony tutaj i to od razu mówię, to nie jest podsłuch. Tutaj do urządzenia, które się nazywa First Beat, które łączy się Bluetoothem z moim telefonem, aplikacją, a ta aplikacja wysyła dane zastrzeżone oczywiście w pełnym bezpieczeństwie do Was. Tak. I o tym wspominasz, więc jestem podłączony na wszystkie możliwe sposoby. Teraz możesz sobie na bieżąco podglądać, co Cię stresuje, chociażby ten nasz spacer, który jak na razie obrałeś trasę, jest bardzo pod górę, więc zobaczymy, prawdopodobnie wtedy tętno nam przyspieszy, a HRV spadnie, natomiast po takim nawet wysiłku to HRV powinno rosnąć, a nasze tętno spadać, to znaczy, że jesteśmy zrelaksowani, że się regenerujemy i to już jest potrzebne. Taka regeneracja nocna też jest bardzo istotna, ponieważ to, co wszyscy prawie słyszeli, że melatonina jest na poprawienie naszego snu, są preparaty z melatoniną, my ją produkujemy sami. My jesteśmy w stanie ją produkować dosyć sprawnie, tylko w zależności od tego, czy świecimy sobie w oczy niebieskim światłem, czy nie. No, my zachęcamy w powerwalkach, żeby nie zabierać telefonu do sypialni. Dokładnie. Zamiast tego obejrzeć coś, jeżeli chcecie, to w salonie na dużym ekranie, a później
niech w sypialni nasze oczy odpoczną ale to fajnie, że o tym wspominasz, bo to także wpływa na nasz układ odpornościowy, tak? Dokładnie, bo melatonina to nie tylko pogłębienie snu. Melatonina, którą produkujemy w nocy, blokuje układ immunologiczny, hamuje go, bo my w nocy powinniśmy go wyłączyć, żeby on odpoczął i się zregenerował. Jeżeli nie mamy takiego momentu, to on jest cały czas rozogniony i robi nam w tle przewlekłe zapalenie, a przewlekłe zapalenie prowadzi do szybszych procesów starzenia. I to jest ciekawe badanie, to już jest oczywiście jeszcze nie na ludziach, bo nie można takiego badania na ludziach przeprowadzić, na muszkach owocówkach, gdzie w laboratoryjnych warunkach muszki owocówki, które były trzymane całe życie w ciemności, żyją wielokrotnie dłużej niż te, które są na świetle. Czyli teoretycznie wyłączenie układu immunologicznego, oczywiście w laboratoryjnych warunkach, gdzie nie możemy się spotkać z infekcją, Tak. to nie mamy zapalenia, nie mamy procesów prowadzących do starzenia się, czyli naczynia nasze pracują lepiej, nasze wszystkie narządy nie są uszkadzane tym przewlekłym zapaleniem z niekontrolowanej funkcji układu odpornościowego. Powiedziałeś coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie, że układ odpornościowy musi też odpocząć. Jak każdy. Jak każdy, dobrze, masz rację. I to jest niesamowicie ważne, słuchajcie, i niech to nam może zostanie jako jedna z wielu rzeczy, których Darek nam tutaj powiedział. Bo my, jeżeli zadbamy o to, że on odpocznie w nocy na różne sposoby, to on też będzie mocniejszy jednocześnie, a na tym nam zależy. Ale super, to jest ważna informacja. Dodatkowo pamiętajcie Państwo, że jeżeli układ immunologiczny ma bardzo dużo elementów, mamy taki wrodzony układ odpornościowy, który działa niezbyt w kontrolowany sposób, ale mamy też taki bardzo zaawansowany, już ten adaptacyjny układ immunologiczny, limfocyty, o których słyszeliśmy, to zresztą też było sobie życie, można obejrzeć te takie bardziej mądre komórki, które są precyzyjne, latające i one rozpoznają antygeny konkretne i walczą. To te wymagają tak dużo energii, tak, żeby w ogóle działały, że jeżeli mamy wyłączyć jakąkolwiek część układu immunologicznego, to jest właśnie ta. Czyli jeżeli będziemy mieli deficyt energetyczny, to one się wyłączą pierwsze. A wśród tych takich specjalistycznych komórek są też limfocyty T regulatorowe, które one odpowiedzialne są za wyhamowanie nadmiernego zapalenia. Więc jeżeli one też będą wyczerpane, to będziemy mieli to pobudzenie zapalenia przewlekłego, które nam nie służy. Oj tak, badania, które wyniki dostałem, bardzo się cieszę, bo nie mam żadnych stanów zapalnych w swoim organizmie. To jest dostałem te badania i poprosiłem, żeby mi doktor napisał: Mateusz, święty spokój. Przynajmniej tu i teraz, bo to nie znaczy, że oczywiście mam tutaj robić nie wiadomo co i zmieniać swój styl życia, ale to naprawdę dosyć ważna informacja. W medycynie i w longevity mamy bardzo dużo nowych technologii, które możemy coraz dokładniej sprawdzać ten przewlekły stan zapalny albo sprawdzać ten układ immunologiczny pod różnymi kątami, więc pierwszy screening, który pokazuje, że jest wszystko dobrze, to jest bardzo dobra informacja. Jakby Cię coś bardziej niepokoiło, też jesteśmy w stanie coraz głębiej i głębiej sprawdzić, żebyś taki był platynowy, nie tylko złoty. Wiem. Nie, dobrze mieć taką wiedzę. Powiedz, Darku, jak sprawdzić, jak zbadać poziom naszej odporności? Mam na myśli, przeprowadzić badania, bo ja mogę jedno to, co czuję, jaka jest moja odporność, też widzę, bo na przykład ktoś kichnie, a ja następnego dnia nie mam gorączki czy jakiejś infekcji. To jest coś też takiego, ale można zbadać? Tak. Oprócz tego, co już powiedzieliśmy, te podstawowe badania, które wykonuje nawet lekarz pierwszego kontaktu, mamy do dyspozycji takie badania jak GlycanAge, gdzie sprawdzamy profil prozapalny, antyzapalny lub taki stabilny w pośrodku, że tak powiem, na podstawie profilu glikacji immunoglobulin odpornościowych, czyli tej części układu immunologicznego. To jest krew. To jest badanie z krwi, dokładnie. Tak? Okay. Kolejnym badaniem z krwi jest badanie długości telomerów, co się bardzo kojarzy właśnie z długowiecznością i badaniem, w jakim wieku biologicznym jesteśmy, ponieważ krótkie telomery to jest komórka, która się dzieliła wielokrotnie i ta komórka odpornościowa, która już jest zmęczona walką z czymś albo przewlekłym zapaleniem, ona ma krótkie telomery. Natomiast te młode formy komórek, które nas mogą obronić przed wszystkim i wystabilizować, one mają długie telomery. Już po tym też wiemy, jak wygląda nasz układ immunologiczny. Jesteśmy w stanie sprawdzać parametry takiego bardzo czułe stanu zapalnego. Jesteśmy w stanie policzyć te wszystkie komórki odpornościowe, które mamy, czy one są... Policzyć można? Jesteśmy w cytometrze w stanie policzyć konkretne subpopulacje nawet limfocytów, więc naprawdę tego jest dużo, nie mówiąc już o badaniu genetycznym, epigenetycznym i tych wszystkich nowych technologiach, którymi dysponujemy. Czy ludzie się rodzą z różnymi predyspozycjami odnośnie układu immunologicznego? Tak. Już nawet to, że w jakiej płci jesteśmy, już sugeruje, czy mamy mocniejszy układ immunologiczny, czy słabszy. Kobiety generalnie mają
więcej elementów układu immunologicznego niż mężczyźni. Ponad 70 genów odpowiedzialnych za układ immunologiczny jest na chromozomie X, a kobiety mają 2 chromozomy X i na dodatek nie tłumią się te geny, więc bardzo często rozpoznawanie wirusów u kobiet jest sprawniejsze i odpowiedź przeciwwirusowa jest sprawniejsza. To wynika z biologii, żeby kobiety chroniły siebie i dzieci. Tak. My, mężczyźni, wiadomo, jesteśmy do innych celów. Do innych celów. Z włóczniami. Dokładnie, dokładnie. To pierwsze skojarzenie. No dobrze. To teraz kolejne moje pytanie. Wykorzystuję każdą chwilę i tutaj naszego spaceru, żeby zyskać jak najwięcej informacji. Popatrzcie, jakie niesamowite, ważne to są i ciekawe informacje do zastosowania od razu. Co najczęściej osłabia naszą odporność, szczególnie wśród osób, które żyją nowocześnie, czyli w takim pędzie, wiesz, w dużych miastach, przy tych wszystkich naszych stylu życia i posiłkach. No właśnie powiedziałeś, już stylu życia, czyli zaburzenia stylu życia. Jeżeli wrócimy do tej medycyny stylu życia, lifestyle medicine, czyli prawidłowy sen, prawidłowy wysiłek fizyczny, optymalny, regeneracja, prawidłowe żywienie, brak niedoborów, które się przekłada później na prawidłowy mikrobiom. Mikrobiom nam reguluje bardzo układ immunologiczny w jelitach, czy jesteś prozapalny, czy antyzapalny i metabolizm nasz. Więc czy nasze jelita są szczelne, czy rozszczelnione, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne i to jest chyba najczęstsza przyczyna. Największa ilość pacjentów w gabinecie immunologa klinicznego przychodzi z taką dysfunkcją układu immunologicznego. Druga największa grupa moim zdaniem, tak jak mnie oceniam po swojej praktyce, to są osoby z zaburzeniami snu, z depresją, zaburzeniami lękowymi. Dzieci z autyzmem też mają opisywane właśnie zaburzenia w układzie immunologicznym w limfocytach, natomiast no to chyba najczęstsze. Okay. No i narażanie się na infekcje. Tak. Czy taki spacer, jaki teraz praktykujemy, jakże przyjemny i ciekawy, oby był codzienny, to czy on jest dobrym takim, nazwijmy to, turbodoładowaniem naszej odporności? Tak, natomiast dobrze jest, żeby ten spacer, tak jak my mieliśmy pod górę, czyli taki interwałowy, że najpierw przyspieszy nam tętno, później spada, albo z drobnym truchtem, jeżeli to jest płaska powierzchnia. To jest właśnie ten interwałowy wysiłek fizyczny, jest najzdrowszą formą. To już udowodniono tyloma badaniami, że nie ma wątpliwości, że interwałowe wysiłki fizyczne poprawiają. Sauna jest czymś w rodzaju interwałowego wysiłku fizycznego, czyli gdy wchodzimy do sauny na 7 minut, albo i później się chłodzimy. Tak, natomiast później znów wchodzimy i później... To jest jeszcze dodatkowo hartowanie układu immunologicznego. Też są na to badania ze Skandynawii, że jeżeli się grzejemy sauną, to pobudzamy tą przeciwbakteryjną część układu immunologicznego, jak się chłodzimy przeciwwirusowo. Jest to te hartowanie też ma uzasadnienie naukowe. Jasne. To jak przychodzi do ciebie pacjent, żeby wzmocnić swój układ immunologiczny, to powiedz, co najczęściej zalecasz, biorąc pod uwagę styl życia? Styl życia to najpierw uświadomienie sobie, jaki jest ten styl życia, czyli jakiś wearable, do takie urządzenie monitorujące, jak to wygląda ze snem, bo nawet jeżeli nam się wydaje, że spaliśmy 8 godzin, ale tak naprawdę płytko, tętno spoczynkowe było wysokie, jesteśmy w stresie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się dobrze zregenerować, no to już to jest pierwsza rzecz do poprawy. Jeżeli już wszystko wprowadzimy z stylem życia, wiemy, wykluczymy alergie pokarmowe, że jelito nie jest rozszczelnione, co też możemy zbadać, bo są badania na ten właśnie zespół przesiękowego jelita, i wiemy, że wszystko jest dobrze, to wtedy możemy dodatkowo modyfikować nasz układ immunologiczny szczepieniami, stosowaniem lizatów bakteryjnych i takimi modyfikacjami, które przyłączają nam z nadmiernej aktywności proalergicznej w stronę przeciwinfekcyjnej. Także takie interwencje mamy. Czy suplementy i różne takie, no można powiedzieć, nie z pokarmu wzięte, jak to mogę powiedzieć, mikro i makroelementy. O, dziękuję bardzo. To czy jest to także wskazane, żeby o tym pomyśleć, o to zadbać? Tak, ale my rekomendujemy, żeby jednak suplementować się zgodnie z niedoborami, jeżeli takowe mamy. I tutaj myślę, że jak rozmawiałeś z naszą odpowiedzialną za żywienie i suplementację dr Wandą Baltazą, to pewnie też ten temat mógł być poruszony. My nie chcemy rekomendować tak dla wszystkich, bo jeżeli komuś się kojarzy odporność z selenem, cynkiem, że kupię preparat na odporność, wszystkie zawierają podobne rzeczy, witamina D, selen, cynk, ale my mamy przestrzelony selen z innych źródeł, z jakichś
pokarmowych i tego nawet nie wiemy, no to już niestety działa pronowotworowo, więc nie możemy przesadzić też z metalami Tak. ciężkimi i mikromakroelementami. Czyli z głową trzeba to wszystko Dokładnie. I robić. tak raczej personalizowane, czyli sprawdzić A. najpierw, czy mamy niedobór, zanim zaczniemy Tak. suplementować. Ja właśnie sprawdziłem, co ciekawe, właśnie o selenie wspominał, bo cynk mam na wysokim poziomie. Muszę, a to wyszło z moich badań genetycznych, dbać i cały czas monitorować magnez, ale tu akurat jest na dobrym poziomie, więc super. Ale selen, co ciekawe, jest czymś, co powinienem dostarczyć większej ilości No to swojemu myślę, że jak organizmowi. ty masz 7, 8 na 10 odporność i uzupełnisz selen, no to już 9, 10 będzie. Tak naprawdę właśnie to są te takie mikroniedobory, które jak suplementujemy, to wtedy prawdopodobnie nam się poprawi. Fajnie. Powiedz, jak wygląda dzisiaj, to już na koniec, chciałem ciebie zapytać, jak wygląda dzisiaj rola układu odpornościowego w kontekście długowieczności? Każdy specjalista powie, że jego działka jest najważniejsza. To jest oczywiste. Kardiolodzy powiedzą, że no przecież serce jest najważniejsze, to są najczęstsze przyczyny pogorszenia stanu zdrowia czy też śmierci. Natomiast jako immunolog powiem, że no nie będzie miażdżycy bez zapalenia w naczyniach wieńcowych i w naczyniach. Komórki immunologiczne, czyli makrofagi, to są komórki piankowe, które kumulują te złe lipidy, cholesterol, tworząc blaszkę miażdżycową, więc układ immunologiczny pobudzony nadmiernie skraca nam życie. No, jeżeli mamy znowu niedobór odporności i częstsze infekcje, to też nam szkodzi, więc kluczowe. Bo choroba, infekcja to jest takie mocne uderzenie dla organizmu. Dokładnie. I mogą być później też powikłania, oprócz tego, że w trakcie infekcji możemy sobie zrobić krzywdę tym układem immunologicznym walczącym z infekcją, to jest jedno, to jeżeli jesteśmy predysponowani do autoimmunizacyjnych chorób, czyli takich, które atakują nasze tkanki, nasze ciało, to po dużej infekcji, infekcja grypowa, COVID-19, to są infekcje, które dają tak duży odczyn, że później mamy autoimmunizacyjne powikłania, czyli nasz układ immunologiczny atakuje nas. Dobra, słuchajcie, na koniec mam taki tip dla wszystkich, do tego nie zdradzałem tobie, ale zapowiadałem, że o tym wspomnę. Będzie też mój. No właśnie. A propos tego, w jaki sposób zadbać lepiej o swoją odporność. Ja często jak mówię na wykładach swoich, no, głównie do biznesu, ale też do sportowców, jak buduję swoją piramidę sukcesu, jak dbam o swoje zdrowie, to mówię, no, bo my kiedyś mieliśmy taką sytuację w firmie, gdzie nie dowieźliśmy projektu, to była katastrofa. Dużo nas nerwów kosztowało i pieniędzy. A powodem, jakim później wyszło z analizy, było to, że mieliśmy nieobecności pracy. Z czego wynikające? Z infekcji, chorób, gryp i różnych innych. I wtedy postanowiliśmy, że od tamtego czasu, był to rok 2016, zamiast, a to od razu powiem, w okresie jesienno-zimowym, którym wiadomo, co się dzieje, ile tych świństw lata w powietrzu, to zamiast w tradycyjny sposób, cześć, witać się shake handem, niektórzy nawet buzi, to przeszliśmy na żółwiki w 2016 roku. Oczywiście jest to dopiero początek wielu innych działań, które podejmujemy, ale wiesz, o co chodzi? Dokładnie. I umówiliśmy się w całym zespole, w firmie, że jak się spotykamy, to właśnie żółwiki od października do marca, żeby wzmocnić nasz układ odpornościowy. To nawet ja pracowałem w klinice z niedoborami odporności. U nas była zasada, że musimy wytłumaczyć się czasami, że nie witamy się podaniem dłoni, żeby nie przenosić, nie, że nie jesteśmy niekulturalni, tylko nie przenosić zakażenia z jednej osoby na drugą i nigdy nie dotykaliśmy pacjenta bez rękawiczek. Czyli cała ta procedura była bardzo, bardzo ścisła, a jeżeli chodzi o współpracowników, to też warto taką, nie wiem, umowę wewnątrz firmy zrobić, że jeżeli ktoś czuje, że ma objawy infekcji, to nie powinien narażać innych, nawet jest chyba na to ustawa mówiąca, że kto świadomie naraża kogoś na pozbawienie, na uszczerbek na zdrowiu lub życiu, a wiadomo, że powikłania są różne, jest konkretny wymiar kary wyliczony i to taki całkiem niemały. To się bardziej kojarzyło chyba z wirusem HIV, AIDS, ale tak naprawdę dotyczy to wszystkich takich infekcyjnych rzeczy, więc dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie, moi drodzy. Darku, bardzo Ci dziękuję. Super Longevity Walk. I Was też zachęcamy do tego, żebyście wzmacniali swoją odporność. Dzięki między innymi właśnie takim fajnym wskazówkom i inspiracją. Wszystkiego dobrego. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem serii Longevity Walk jest Longevity Center. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu.
Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.